Taśmy dwustronnie klejące VHB zostały wynalezione przez 3M już z początku lat 80. minionego stulecia. Przez ten czas stały się one doskonałym elementem łączącym, znacznie przewyższającym dostępne mechaniczne sposoby łączenia różnych produktów. Od samolotów, pociągów czy samochodów, po sprzęt gospodarstwa domowego czy elektronikę. Taka ciekawostka. Przez 40 lat istnienia taśm VHB zużyto ich blisko 8,5 miliarda metrów. Wystarczyłoby to na 10-krotną podróż na Księżyc i powrót z niego. Wystarczyłoby to również na 200-krotną podróż dookoła świata. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat taśm, dlaczego one są takie fajne? Oglądajcie ten odcinek Akademii Horusa. Porozmawiamy dzisiaj o taśmach VHB, czyli jednej z podstawowych grup taśm dwustronnych w 3M. I chciałbym, żebyś na początku po pierwsze rozszyfrował nam skrót VHB, a po drugie opowiedział, dlaczego te taśmy są takie mocne. Skrót VHB oznacza bardzo mocne połączenie, łączenie. Z angielskiego Very High Bond. Taśmy VHB charakteryzują się swoją budową. Są zbudowane w 100% ze spienionego kleju akrylowego, który charakteryzuje się bardzo wysoką wiskoelastycznością. A powiedz, co to znaczy wiskoelastyczność? Oznacza to, że klej pod wpływem docisku bardzo dobrze potrafi się zakotwiczyć w klejonych przedmiotach, detalach i tworzy bardzo wysoką adhezję. Zastosowanie taśm VHB w różnych branżach niesie ze sobą bardzo dużo korzyści, które będziemy chcieli w tym odcinku pokazać i omówić. Tak, taśmy od momentu pojawienia się na rynku, czyli od roku 1981, cały czas są udoskonalane i wypełniają dziury i zapotrzebowania rynku, który wymusza na nich takie zastosowanie. Taśmy bardzo dobrze potrafią już teraz zastąpić zgrzewanie, nitowanie, skręcanie, a często nawet przewyższają te techniki montażu. Pierwszą taką korzyścią niewątpliwie jest możliwość łączenia tymi taśmami różnych powierzchni. Taśmy VHB są odpowiednio modyfikowane chemicznie, co pozwala nam na dobranie odpowiedniej taśmy do klejenia odpowiedniej powierzchni. Możemy łączyć różnorakie materiały ze sobą, przykładowo stal z tworzywem sztucznym, metal ze szkłem i wiele innych. Drugą korzyścią jest odporność taśm na warunki atmosferyczne. Tak, taśmy VHB znakomicie sobie radzą w aplikacjach zewnętrznych, ponieważ są odporne na promieniowanie UV, na śnieg, deszcz, wiatr, wilgoć. Dzięki temu znajdują zastosowanie w przemyśle budowlanym, samochodowym, samolotowym. Mówisz o odporności na wilgoć, to od razu mi się kojarzy również woda i w ogóle zabrudzenia. Czy tutaj możemy wymienić kolejne branże, w których możemy taśmy zastosować? Tak, taśmy doskonale izolują od brudu i kurzu, co znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle elektronicznym na przykład. Kolejną korzyścią, na której chciałbym się skupić, to estetyka. Wspomniałeś o tym, że taśmami VHB możemy zastąpić wiele różnych mechanicznych rozwiązań. Powiedz, w jaki sposób przekłada się to na estetykę aplikacji? Przede wszystkim sposób łączenia taśmą klejącą dwustronną VHB pozwala bezinwazyjnie połączyć te detale. Unikamy wówczas nieestetycznego wyglądu, eliminując widok łbów, śrub, nitów, zgrzewów i tym podobnych. Kolejną korzyścią, jaką daje nam użycie taśm VHB, jest zdecydowanie obniżenie ciężaru klejonych elementów detali. Rezygnując z nitów, śrub, wkrętów na rzecz taśmy VHB, obniżamy koszty, przykładowo paliwa, jak to jest w lotnictwie. Wymieniamy sobie korzyści za korzyścią i jeszcze kilka ich jest przed nami. Następną taką będzie elastyczność tych taśm. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, łączenie różnych materiałów ze sobą, które inaczej oddziałują przykładowo na temperaturę. Jeżeli kleimy aluminium ze szkłem bądź z tworzywem, każdy z tych materiałów inaczej reaguje na temperaturę, inaczej się rozszerza pod wpływem temperatury, na skutek czego powstają tak zwane falowania, przykładowo w rynku reklamowym. Łącząc aluminium z tworzywem sztucznym za pomocą nitów, punktowo tylko siły się rozkładają. Za pomocą taśmy siły naprężeń rozchodzą się równomiernie. Taśma poddaje się tym naprężeniom. Całe połączenie jest bardzo stabilne i elastyczne. Jednocześnie uszczelnia.
Dzięki temu też możemy tutaj przejść do kolejnej korzyści tak naprawdę, czyli taśmy są w stanie tłumić nam drgania i wstrząsy. Taśmami VHB nie tylko możemy łączyć i zespajać różne elementy, ale możemy również wyeliminować przenoszenie drgań i wstrząsów, co ma zastosowanie w elektronice, jak i w sprzętach AGD. A poruszmy jeszcze może, bo mówiłeś przy warunkach atmosferycznych o odporności temperaturowej, no ale wiemy, że jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, no to te wahania powiedzmy nie są takie wielkie, ale wiem, że te taśmy stać na rzeczywiście duże zakresy temperatur. Tak, temperaturowy zakres w niektórych taśmach wynosi nawet od minus 40 do plus 230 stopni, co daje nam na połączenie na przykład profili aluminiowych i oddania ich później do lakierowania proszkowego i odpowiedniego wygrzania tych detali w piecu. Podsumowując, powiedzmy może jeszcze o dwóch dodatkowych korzyściach, jakimi są łatwość montażu oraz trwałość tych taśm. Tak, jak to się mówi, czas to pieniądz, prawda? Do aplikacji taśmy nie potrzeba wykwalifikowanych osób, trudnych w obsłudze narzędzi, jak i kosztownych. Aplikacja jest banalnie prosta, wystarczy odpowiednio przygotować powierzchnię, ale o tym wspomnimy w kolejnym odcinku. W miarę upływu czasu taśmy VHB nie tracą swoich właściwości, wręcz przeciwnie, zyskają na mocy połączenia. Powiedz jeszcze, jak wygląda kwestia dopasowania takiej taśmy VHB do konkretnej aplikacji. Chodzi mi tutaj na przykład o docięcie danego elementu, o wycięcie jakiegoś kształtu. Czy jest to możliwe i łatwe? Tak, oczywiście. Taśma z racji na swoje właściwości doskonale poddaje się takim operacjom jak wykrawanie, wycinanie, converting. Mamy do tego przystosowany u nas w firmie park maszynowy, z którego zapraszam do korzystania. Taśmy kupujemy w logach, tniemy na wymiar określony pod klienta, na dowolną szerokość, długość. Nasze możliwości są nieograniczone. Dzięki Piotr za te informacje i co? Spotykamy się na placu boju i pokażemy, w jaki sposób należy przygotować powierzchnię przed klejeniem taśmami VHB i w jaki sposób je naklejać. Również dziękuję. Zapraszam. Doskonałym potwierdzeniem na najwyższą jakość taśm 3M VHB jest ich wielokrotne zastosowanie w przeróżnych budynkach na całym świecie. Jednym z nich jest hala koncertowa Walta Disneya w Los Angeles. Użyto tam taśm VHB do przyklejenia ponad 400 000 kg paneli stalowych do elementów usztywniających. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat taśm VHB, skontaktuj się koniecznie z naszymi doradcami technicznymi. Ja zachęcam również do obserwowania naszego kanału na YouTube oraz profilu na Facebooku. Będziecie z wszystkim na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Akademii Horusa.